Raport Gościnna Polska 2022 został stworzony, aby przeanalizować sytuację i znaleźć rozwiązania problemów związanych z masową migracją Ukraińców przybywających do Polski po wybuchu wojny. Dlaczego zgodziła się Pani napisać rozdział Rynek pracy i gospodarka? Po pierwsze, wybuch wojny, napływ uchodźców do Polski, rola obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy są bardzo ważne. Nie bez znaczenia był też fakt, że potrzeba jest integracji działań ze strony władz publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych i czuliśmy jako zespół, który się przygotowywał do pisania raportu, potrzebę pokazania kierunków działań, które są konieczne. No i także jednak zespół, w którym to opracowywaliśmy, to są osoby, z którymi się znamy, bardzo często razem współpracowaliśmy przy różnych ważnych rzeczach, także z punktu widzenia polityki publicznej. No i to też, myślę, był ważny argument, dlaczego wzięłam udział w pracach nad raportem. Aby zrozumieć lepiej obecną sytuację, chcielibyśmy porozmawiać o kontekście historyczno-społecznym. W raporcie wspomniane są dwie daty roczne będące wyznacznikami pewnych widocznych zmian na polskim rynku pracy: 2010 i 2014 rok. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, z jakimi zjawiskami one były związane i jak wpłynęły na rynek pracy? 2014 rok to jest moment, kiedy nastąpiła pierwsza agresja Rosji, zajęcie Krymu, i to był taki moment, kiedy też zaczęliśmy obserwować zwiększony napływ obywateli Ukrainy do Polski. Także to nie jest tak, że dopiero z wybuchem wojny zaczęliśmy na rynku pracy odczuwać znacznie większą liczbę osób poszukujących pracy pochodzących z Ukrainy, tylko to był stabilny napływ, który już był obserwowany wcześniej. 2010 rok to taki moment, kiedy na rynku pracy zaczęliśmy obserwować spadek zasobów pracy, czyli sytuację, kiedy tak naprawdę rynek pracy zaczyna potrzebować osób, które do niego napływają, i stąd większe otwarcie także na migrację. Zaraz po rozpoczęciu wojny w marcu 2022 roku przyjęto nowe regulacje ułatwiające Ukraińcom wjazd i życie w Polsce. Jakie są główne założenia tego prawa dotyczące rynku pracy? Przede wszystkim jest to oczywiście kwestia nadania numeru PESEL, czy pozyskania numeru PESEL, który w znakomity sposób ułatwia dostęp do różnego rodzaju usług i polityk publicznych, czyli to jest także opieka nad dziećmi, dostęp do usług zdrowotnych, czy w końcu także możliwość rejestracji w urzędach pracy i skorzystania z możliwości wsparcia, które urzędy pracy oferują. I oczywiście też urzędy pracy po części dostosowały swoją ofertę i też prawo zostało zmienione w tym zakresie, aby ułatwić uchodźcom możliwość znalezienia pracy, możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju aktywnych politykach rynku pracy, które ułatwiają właśnie znalezienie pracy. Czy uważa Pani, że wspomniane regulacje okazały się sukcesem i one realnie pomagają Ukraińcom rozpoczęcie pracy w Polsce? Wydaje mi się, że do pewnego stopnia tak. Jeżeli popatrzymy na informacje, które także wpływały do nas w trakcie pisania raportu na temat tego, ile osób zarejestrowało się w urzędach pracy, ilu osobom została pomoc udzielona, widać tutaj, że to wsparcie obowiązuje. Może tak nie obowiązuje, to wsparcie faktycznie po części zadziałało. Jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądają statystyki zatrudnienia osób z Ukrainy w Polsce, no to tutaj też widzimy, że one stabilnie pokazują to, że jest to znacząca część osób, które pracują w Polsce. Oczywiście można powiedzieć, że teraz widzimy szereg rzeczy, które trzeba zmienić, chociażby to, czy rejestracja i pozyskanie numeru PESEL są obowiązkowe, czy są dobrowolne. Dyskusje na ten temat trwają. Mam wrażenie, że te rozwiązania pomogły. Oczywiście to nie jest tak, że to jest magiczna różdżka, dzięki której znajdzie się praca, bo też wskazujemy na szereg problemów związanych z dopasowaniem kompetencji, umiejętnościami językowymi, czy w końcu także koniecznością godzenia obowiązków opiekuńczych nad dziećmi, w szczególności bardzo duża część migrantów to są matki z dziećmi.
i pracy zawodowej. To wszystko oczywiście wymagało skoordynowanych działań. Z pewnością nie zawsze każdy od razu pracę znalazł, czy taką, która go satysfakcjonuje. Niemniej jednak uważam, że te rozwiązania pomogły. W Polsce istotnym problemem jest tak zwana praca śmieciowa i nielegalna, które mogą dotknąć uchodźców, przykładowo ograniczając ich dostęp do kluczowych obszarów zabezpieczenia społecznego. Jakie zostały podjęte kroki, aby promować legalną pracę? To już jest pytanie bardziej do rządu niż do nas, ekspertów. My oczywiście w raporcie wskazywaliśmy na potrzebę tego, żeby ta praca była legalna. Wskazywaliśmy też na te rozwiązania, które pomagają, czyli na przykład dostęp do informacji, żeby właśnie migranci mogli poprzez kontakty czy z instytucjami publicznymi, czy z organizacjami pozarządowymi, czy z partnerami społecznymi dowiedzieć się, jakie są ich prawa, także jeżeli chodzi o dostęp do rynku pracy, dowiedzieć się, jaka jest możliwość pracy legalnie. Tak jak powiedziałam, rynek pracy w Polsce jest rynkiem, który poszukuje pracowników, więc to też oznacza, że pracodawcy są bardziej skłonni do tego, żeby zatrudniać legalnie i jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, jak egzekwować swoje prawa w tym zakresie, na pewno ma większą szansę na to, żeby taką legalną pracę z odpowiednim zabezpieczeniem społecznym móc wykonywać. Znajomość języka jest barierą, która często nie pozwala Ukraińcom i migrantom na pracę zgodną z ich kwalifikacjami. Jednak coraz więcej międzynarodowych firm zakłada tu oddziały, gdzie mówienie po polsku nie jest niezbędne. Jak zatem trudna jest integracja na polskim rynku pracy bez znajomości języka i czy uważa Pani, że to zmieni się z czasem? Moim zdaniem, tak czy inaczej, na polskim rynku pracy znajomość języka polskiego w bardzo wielu przypadkach się przydaje. Oczywiście bywają różne sytuacje. Jeżeli mamy korporacje międzynarodowe, gdzie na przykład językiem roboczym w dużym stopniu jest język angielski, no to tutaj ta znajomość polskiego jest mniej przydatna, aczkolwiek już nawet w codziennych kontaktach, nie wiem, robieniu zakupów, czy właśnie w kontaktach z opiekunami dzieci w przedszkolu czy w szkole, znajomość języka oczywiście tak czy inaczej się przydaje. Natomiast tam, gdzie potrzebny jest bezpośredni kontakt z klientem, w sektorze usług, gdzie też mamy bardzo dużo migrantów, tutaj znajomość języka polskiego wydaje się jednak bardzo potrzebna. Biorąc pod uwagę istniejące i nierozwiązane problemy polskiego rynku pracy, takie jak niski wiek emerytalny, dość niska aktywność zawodowa kobiet i wyższe bezrobocie wśród niżej wykształconych, czy Polska dysponuje odpowiednimi zasobami, aby poradzić sobie z masową migracją i pomóc tym ludziom znaleźć pracę? Oczywiście problemy strukturalne polskiego rynku pracy wymagają szeregu różnych rozwiązań. Natomiast jeżeli popatrzymy na to właśnie, co się zadziało od tego 2014 roku, jednak widzimy bardzo duży zasób migrantów, który rozpoczął pracę w Polsce. Ja przypomnę, to jest ponad 700 000 osób, co oznacza, że rynek pracy wchłonął te osoby. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o niskim wieku emerytalnym czy niskiej aktywności zawodowej kobiet, to jednak nie są do końca efekty tego, że ktoś pracy nie mógł znaleźć, tylko czasami tego, że ktoś po prostu tej pracy nie chciał znaleźć. A z drugiej strony pracodawcy naprawdę potrzebują pracowników, więc przy niższej podaży tych zasobów pracy, które mamy w Polsce, właśnie migracje są jednym z rozwiązań, które mogą być tutaj zastosowane. W codziennych okolicznościach walidacja kwalifikacji obywateli spoza Unii Europejskiej to długi i często trudny proces. Czy zostały zaimplementowane nowe procedury pomagające Ukraińcom nostryfikacji ich dyplomów? Czy ten proces jest obecnie prostszy? No, niestety proces nostryfikacji dyplomów nie został usprawniony ani uproszczony, więc on nadal jest taki, jak był do tej pory. Słyszeliśmy sygnały o tym, że te uproszczenia mają nastąpić, ale na razie jeszcze one nie zostały zastosowane. Także tutaj raczej w tych zawodach, gdzie potrzebna jest taka nostryfikacja i uznanie dyplomu, trudniej jest pracę znaleźć. Często wiąże się to z tym, że ta praca jest szukana poza zawodem, czy często właśnie poniżej kwalifikacji. Większość uchodźców przybywających do Polski to matki z dziećmi, którymi trzeba się opiekować.
co powstrzymuje kobiety od pracy zarobkowej. Jakie rozwiązanie tego problemu proponujecie w raporcie? W przypadku matek, no to oczywiście jest kwestia dostępu do odpowiednich usług opiekuńczych i tutaj też przede wszystkim samorządy faktycznie bardzo dużo działań prowadziły, które ułatwiają dostęp do żłobków, do przedszkoli. Także dzieci często włączały się do nauki w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich. Tutaj trzeba powiedzieć, że generalnie widzimy, że w Polsce jest znacznie więcej dzieci w wieku szkolnym niż te, które uczestniczą faktycznie w edukacji w polskich szkołach. Duża część z nich uczy się online, nadal według programu ukraińskiego, korzystając z możliwości właśnie nauki zdalnej w swoich szkołach, w których były, czy w innych ukraińskich szkołach. Niemniej jednak w przypadku małych dzieci faktycznie ten dostęp instytucji opiekuńczych, ułatwienia, to są te rozwiązania, które pomagały mamom znaleźć pracę. I z takich moich rozmów, może bardziej anegdotycznych, faktycznie często taką opiekę udało się znaleźć. Raport przedstawia 3 scenariusze rozwoju sytuacji na polskim rynku pracy w odniesieniu do uchodźców. Jakie czynniki były brane pod uwagę przy układaniu tych scenariuszy i który z nich w Pani opinii zaistnieje? Te scenariusze, które przedstawiliśmy w raporcie dotyczące rynku pracy, to wynikają trochę ze scenariuszy tego, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o rozwój wojny w Ukrainie, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o migracje, które następują. Dzisiaj już trochę czasu od publikacji raportu minęło. Też widzimy, jak sytuacja wygląda. No, wojna rozwija się ciągle nieustająco, natomiast na razie widzimy stabilizację, jeżeli chodzi o napływ migrantów, co także wpływa na to, jak wygląda sytuacja na rynku pracy, gdzie też mam wrażenie taka stabilizacja, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy, znajdywanie pracy następuje. Natomiast no, mam wrażenie, że nadal może się zdarzyć, że będziemy mieli do czynienia z kolejną falą większego napływu uchodźców, migrantów. To oczywiście znowu będzie oznaczało to, że na rynku pracy będzie trudniej pracę znaleźć, ale myślę, że teraz bardzo ciężko jest powiedzieć, który z tych scenariuszy będzie się rozwijał. To jest, no wiemy, bardzo dynamiczna sytuacja. Pospekulujmy. Wojna się kończy i większość Ukraińców wraca do swojego kraju. Jak wpłynęłoby to na Polskę i jakie byłyby konsekwencje takiego hipotetycznego, masowego porzucania pracy? No myślę, nie byłby to dobry scenariusz dla Polski, chociaż oczywiście też należy powiedzieć, że wojna w Ukrainie i napaść Rosji na Ukrainę jest przede wszystkim bardzo dużą traumą, bardzo dużym szokiem i niesie bardzo dużo konsekwencji dla Ukrainy. I pierwszym i priorytetowym zadaniem całej społeczności europejskiej, światowej jest oczywiście to, żeby pomóc Ukrainie podnieść się z tej zapaści, która została spowodowana wojną, co także oznacza to, że naszą rolą nie jest wyciągać ludzi czy robić brain drain, jeżeli chodzi o rynek pracy Ukrainy, tylko raczej pomagać w powrotach, tam gdzie te powroty są możliwe i osoby są chętne, żeby wrócić. Na pewno to będzie problem dla rynku pracy w Polsce, bo tak jak powiedziałam, wsparcie migrantów, szczególnie z Ukrainy, to nie jest coś, co jest nowe. To jest zjawisko, które właściwie bardzo mocno nasila się od 2014 roku. Już mieliśmy trochę tego pierwszy sygnał, jak wybuchła wojna, dlatego że wtedy mężczyźni Ukraińcy, którzy pracowali w Polsce, po części powrócili do Ukrainy po to, żeby walczyć o swoją ojczyznę, opuszczając swoje miejsca pracy głównie na budowach, w sektorze logistyki, jako kierowcy, osoby pracujące w transporcie i faktycznie tam widać było deficyty na rynku pracy, które nie do końca też mogą być zapełnione przez kobiety, które przyjechały do Polski, więc już widać, że to jeżeli taki scenariusz by się wydarzył, to miałby on konsekwencje dla rynku pracy, chociaż z drugiej strony myślę, że jednak
bardzo dużo argumentów ekonomicznych związanych z tym, jaki jest poziom zarobków w Polsce, jaki jest poziom zarobków na Ukrainie, będzie jednak działał na korzyść polskiego rynku pracy i takiego masowego eksodusu, szczególnie tych osób, które już osiadły w Polsce, ja bym się nie spodziewała. Raport wspomina o pomyśle budowania systemu informacji pobytu i podaży na umiejętności dla migrantów szukających pracy. I brzmi to bardzo interesująco, ale nie jest dla nas jasne. Czy mogłaby Pani wytłumaczyć nam, na czym polega ten koncept? Generalnie rzecz biorąc, na rynku pracy zawsze szuka się pewnych umiejętności i ktoś oferuje pewne umiejętności. Tak więc bardziej chodzi o to, żeby usprawnić ten proces z jednej strony pracodawców, którzy szukają rąk do pracy, a z drugiej strony osób, które szukają zatrudnienia. W Polsce ten system, czy po części on już został stworzony tak na zasadzie ad hoc przez właśnie organizacje pozarządowe, które zaczęły zbierać informacje o różnych stronach, portalach, gdzie się pojawiają oferty pracy, jakiego typu oferty pracy to są, żeby także móc odpowiednio przedstawić informacje tym osobom, które pracy szukają. Natomiast chodziło o to, żeby gdzieś trochę uporządkować ten system, ułatwić. Informacja jest chyba najtrudniejszym dobrem, do którego, jeżeli ktoś nie wie, jak dotrzeć, no ma problemy z dotarciem. Chodziło o to, żeby migranci, którzy przyjeżdżają i szukają pracy, mieli możliwość łatwego spojrzenia na to, jakiego typu umiejętności są potrzebne, jakiego typu pracowników szukają pracodawcy i ewentualnie, jeżeli wiedzą, że takie umiejętności posiadają, się zgłosić i zaoferować swoją pracę. W czasie, kiedy raport był przygotowywany, ponad 460 000 z Ukraińców przybywających do Polski stanowiły kobiety w wieku produkcyjnym przy 42 000 mężczyzn. Jakie wyzwania przed rynkiem pracy stawia taka przewaga kobiet? Tak jak powiedziałam, generalnie rzecz biorąc, na rynku pracy w Polsce w dużym stopniu pracowali właśnie mężczyźni z Ukrainy, którzy wyjechali. W poszukiwanie to doprowadziło do problemów, powiedzmy, związanych ze strukturą czy segmentacją rynku pracy, czyli pojawiły się deficyty w niektórych sektorach. Z drugiej strony panie, które przyjechały, też miały określone umiejętności. Często to były osoby, które wykonywały pracę, nie wiem, księgowych, pracowały w urzędach, trochę nauczycielek, mniej pielęgniarek, bo jednak też zawody medyczne, czy osoby wykonujące zawody medyczne miały ograniczone możliwości wyjazdu i wyjechania z Ukrainy. No to oczywiście oznacza, że nie zawsze dla osób o takich umiejętnościach oferty pracy były, właśnie ze względu na to, jak wygląda specyfika rynku pracy, a też zawody takie jak właśnie nauczyciele czy księgowie, może w mniejszym stopniu, ale trochę też, wymagają znajomości specyfiki krajowych przepisów, krajowych podstaw programowych, jeżeli chodzi o edukację. Więc to też nie są łatwe zawody do znalezienia pracy, szczególnie przez cudzoziemców. Więc tutaj to jest kwestia oczywiście dostosowania umiejętności, znowu uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, czy często przekwalifikowania się, żeby pracę znaleźć. Czyli ten proces szukania pracy na pewno jest dłuższy. Nawiązując do tego, co Pani przed chwilą powiedziała, czy przekwalifikowanie się kobiet na te zawody uznawane za męskie może się przyczynić do osiągnięcia większej równości w tych sektorach, równości płci? Myślę, że tak i też takie rozwiązanie trochę sugerujemy w raporcie, nie tylko w odniesieniu do uchodźców i sytuacji migrantów, tylko w ogóle jeżeli chodzi o wyrównanie sytuacji na rynku pracy. Ja powiem tak, bywają kraje, gdzie takie rozwiązania już wchodzą w życie. Na przykład w Serbii wprowadzone jest prawo, które bardzo wyraźnie mówi o równej reprezentacji mężczyzn i kobiet w zawodach tam, gdzie występuje silna nadreprezentacja jednej z płci. Czyli to oznacza
z jednej strony właśnie pracę kobiet w zawodach typowo męskich, czy w budownictwie, czy w produkcji, ale też mężczyzn w zawodach typowo damskich, typu nie wiem, nauczyciele czy pielęgniarze. I z rozmów, które odbywałam w swoim czasie z panią minister pracy w Szwecji, która promowała, przepraszam, w Serbii, która promowała te rozwiązania, to okazuje się, że dostosowanie kobiet do pracy w męskich zawodach jest łatwiejsze z różnych przyczyn, także jakby podejścia indywidualnego, niż dostosowanie mężczyzn do pracy w zawodach kobiecych. Więc myślę, że jednak tutaj jest przestrzeń na to. Też należy pamiętać o tym, że szereg rozwiązań technicznych dzisiaj znacząco ułatwia pracę, która nie wymaga często siły fizycznej. Jeżeli popatrzymy, nie wiem, na fabryki, na przykład Mercedesa, fabrykę akumulatorów i baterii w Polsce, która powstała, już tam widzimy bardzo dużo kobiet, które pracują, właśnie dlatego, że rozwiązania technologiczne ułatwiają pracę, która nie wymaga siły fizycznej, tylko raczej innych umiejętności. Więc ja jestem absolutnie zwolenniczką rozwiązania takiego, gdzie ta równość płci bardziej także w tych zawodach męskich, ale i kobiecych by obowiązywała. A czy wie Pani, czy rząd planuje jakieś regulacje w tym zakresie? Tego nie wiem. Czy uważa Pani, że Polska jest przygotowana na długoterminową asymilację Ukraińców w Polsce? I czy możliwe jest rozwiązanie wszystkich problemów? Rozwiązanie wszystkich problemów nigdy nie jest możliwe, oczywiście. Mam wrażenie, że trochę jest tak, że rynek pracy się stopniowo dostosowuje. To nie jest tak, że my jesteśmy przygotowani, że mamy jako kraj strategię, w jaki sposób długoterminowo asymilować migrantów. Niemniej jednak poprzez z jednej strony to, że potrzeby rynku pracy już od ładnych kilku lat wymagają tego typu rozwiązań, one są stopniowo wdrażane. Tutaj też warto zwrócić na dużą bliskość kulturową jednak Polaków i Ukraińców, jednak dosyć dużo też podobieństwo języka, dzięki czemu też nauczenie się polskiego nie jest tak bardzo trudne dla Ukraińców. Oczywiście wymaga trochę czasu. Niemniej jednak jak patrzymy na rynek pracy w Polsce, no to trochę się to dzieje na zasadzie faktów dokonanych i mam wrażenie, że także w przyszłości to wspieranie polskiego rynku pracy przez migrantów z Ukrainy jest absolutnie możliwe i będzie nadal kontynuowane. No myślę trochę bardziej na zasadzie właśnie faktów dokonanych niż konkretnej bardzo strategii rządowej. Przynajmniej na razie nie widzimy tutaj takich mocnych działań, żeby wyraźnie pokazać, co rząd chce w kwestii migracji robić. Z przedstawionych w raporcie rekomendacji, która jest w Pani ocenie najbardziej kluczowa? Znaczy, nie ma jednej, która jest najbardziej kluczowa. To jest tak, że jednak zawsze, jeżeli mówimy o sytuacji osób, trudnej sytuacji z różnych przyczyn i powodów, to musimy na nią patrzeć kompleksowo. Czyli z jednej strony, jeżeli ktoś chce znaleźć pracę, no to musimy zastanowić się, w jaki sposób ewentualne braki uzupełnić. Czyli to jest kwestia właśnie tej nauki języka, w przypadku rodziców dostępu do opieki. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby myśleć o tych rozwiązaniach właśnie jako rozwiązaniach pakietowych i kompleksowych, które razem dają szansę na to, żeby ułatwić migrantom z Ukrainy nie tylko pracę, ale w ogóle życie i funkcjonowanie w Polsce, przynajmniej do czasu, dopóki nie mogą wrócić do siebie. Z Pani personalnego punktu widzenia, jest Pani optymistyczna wobec przyszłości? Staram się być optymistyczna wobec przyszłości. Po pierwsze mam nadzieję, że ten konflikt się faktycznie zakończy, bo najważniejsze teraz jest to, żeby to, co się złego zadziało, jeżeli chodzi o społeczeństwo Ukrainy, gospodarkę, infrastrukturę, żeby mieć szansę to odbudować, bo nie o to chodzi, żebyśmy my czy inne kraje przyjmowali uchodźców z Ukrainy, tylko bardziej, żeby Ukraina mogła ponownie zacząć się rozwijać i funkcjonować jako niezależne państwo w
w takich granicach, w jakich to być powinno. Zawsze kończymy nasze wywiady tym samym, ale bardzo ważnym pytaniem. Jaką wiadomość chciałaby Pani przekazać oglądającym to nagranie? Że bardzo ważne jest to, żeby współdziałać razem i tworzyć rozwiązania, które pomagają naszym przyjaciołom i słuchać się wzajemnie, a nie próbować działać indywidualnie i na własną rękę. Zespołowo zawsze działam więcej.